Witajcie. Zapraszamy Was dziś do zbudowanego z rozmachem miasta, które według pierwotnych zamierzeń stanowić miało stolicę państwa krzyżackiego, a w bardziej współczesnych nam czasach wyrosło na polskie miasto miłości lub jak kto woli miasto zakochanych. Obejrzymy wzorcowy pręt, którym wyznaczano zarówno szerokość miejskich ulic, jak i długość kupowanego sukna. Prześledzimy losy jedynych w Polsce relikwii świętego od epilepsji, cholery i miłości oraz wybierzemy się na spacer wzdłuż najdłuższych murów miejskich, w obrębie których znajduje się 6 gotyckich kościołów. Pierwsza osada, a w zasadzie gród piastowski, powstał na jednym z okolicznych wzgórz już w XI wieku, stając na straży północnej granicy ówczesnego państwa polskiego. Zaczęto tam nawet wznosić katedrę, jednak nie dokończono jej ze względu na bunt uciskanych pogan. Powstanie Chełmna w obecnym miejscu datuje się na rok 1228, kiedy to zakon krzyżacki wybrał te miejsce na swoje główne miasto i siedzibę komturii. 28 grudnia roku pańskiego 1232 Chełmno otrzymało prawa miejskie, które stały się wzorem dla lokacji ponad 200 miast w Polsce, w tym Krakowa i Warszawy. Od początku XIV wieku Chełmno należało do Związku Miast Hanzatyckich, wyrastając na duże i bogate. Jego rozwój zahamowały dopiero wojny polsko-krzyżackie w XV wieku. W 1457 roku, podczas wojny trzynastoletniej, miasto opanował jeden z najwybitniejszych, zaciężnych dowódców krzyżackich i jednocześnie gwałtownik i hulaka, Bernard Szumborski, który zostawił miasto ograbione i zdewastowane. Sytuację pogorszyły jeszcze ponad 250-letnie rządy biskupów chełmińskich. Po rozbiorach miasto przeszło pod władzę pruską. Do Polski powróciło w 1920 roku, co dało impuls do rozwoju, wyhamowany przez II wojnę światową. Chełmno nie ucierpiało zbytnio w czasie wojen, dlatego do dziś możemy tu podziwiać niespotykane nigdzie indziej perły architektury w niezmienionej od lokacji miasta formie. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Chełmno uważane jest za miasto zakochanych i stolicę miłości. Związane jest to z relikwiami, które trafiły do miasta jeszcze w średniowieczu, gdy w najlepsze kwitł handel świętymi precjozami. Do dziś nie do końca wiadomo, w jaki sposób trafiły one do najstarszej i największej świątyni w Chełmnie, kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Fara została zbudowana z fundacji zakonu krzyżackiego w XIII wieku
i stała się modelowym rozwiązaniem dla innych kościołów państwa krzyżackiego. Przez kolejne wieki nie dokonano w niej większych przebudów, które zakłóciłyby jej gotycki charakter. Pomimo różnych zawieruch dziejowych, kościół przetrwał bez większych uszkodzeń i dziś możemy go oglądać w niemal niezmienionej od czasów średniowiecza formie. Wystrój kościoła stanowi bogate wyposażenie renesansowe, barokowe i rokokowe. Warto zwrócić uwagę na barokowy ołtarz główny, dzieło snycerza Macieja Rodę z lat 1708-1710 z obrazem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Cenne są również barokowe ołtarze boczne i rokokowe przy filarach. Na ścianach prezbiterium i naw bocznych znajdują się fragmenty polichromii gotyckich z około 1400 roku. Z początku XIV wieku pochodzą naturalnej wielkości gotyckie rzeźby apostołów ustawione przy filarach. To, co przyciąga do fary zakochanych, znajduje się przy bocznym filarze po prawej stronie, bo to właśnie tu spoczywają relikwie świętego Walentego. Po tym, jak trafiły do Chełmna, dłuższy czas przeleżały gdzieś w szufladzie zachrystii i dopiero w XVII wieku, za sprawą Jadwigi z Czarnków-Działyńskiej, trafiły do srebrnego relikwiarza i na ołtarz. Co ciekawe, święty Walenty pierwotnie był patronem epileptyków i ludzi chorych na cholerę. Dopiero potem zaczęto postrzegać go jako patrona zakochanych. Nie mniejszą ciekawość od relikwii świętego Walentego wzbudza świecznik z głowy jelenia z XVII wieku, który jest jednocześnie hygrometrem. Gdy pogoda jest ciepła i słoneczna, głowa jelenia patrzy na ołtarz. Gdy zbiera się na wiatr i deszcz, jeleń zwraca się ku wejściu do kościoła. Legenda głosi, że w sznur, na którym wisi, wplecione są nici konopne i włosy dziewic, które sprawiają, że na zmianę wilgotności powietrza głowa jelenia się obraca. Po wizycie w farze większość zakochanych wybiera się na romantyczny spacer do najstarszego chełmińskiego parku. Rozciąga się on w miejscu dawnej fosy przed wschodnim odcinkiem murów, a ozdobiony jest dywanami kwiatowymi. To właśnie tu można sobie zrobić pamiątkową sesję zdjęciową, siedząc na ławeczce zakochanych, czy pozując do romantycznego selfie przy sercach, na tle niemal w całości zachowanych murów miejskich. Prawo chełmińskie, bo pod takim określeniem przeszło do historii, na którym lokowano miasto, miało być magnesem przyciągającym osadników. Stało się wzorem lokacji i ważnym elementem rozwoju cywilizacyjnego najpierw państwa krzyżackiego, a później Mazowsza, Królestwa Polskiego oraz Rzeczpospolitej obojga narodów. Układ miasta wywodził się wprost od warownego obozu rzymskich legionistów, czyli Castrum Romanum. Składał się z centralnie położonego rynku z ratuszem, od którego odchodziły równo wytyczone, przecinające się pod kątem prostym ulice. Stare miasto w Chełmnie do dziś pozostało wzorcowym przykładem takiego miasta.
głównym punkcie rynku znajduje się ratusz, jeden z najpiękniejszych obiektów sztuki renesansowej w Polsce. Obecny budynek został wzniesiony w połowie XVI wieku w miejscu wcześniejszego, zbudowanego w stylu gotyckim około 1298 roku. Obecnie mieści się to Muzeum Ziemi Chełmińskiej, które pozwala zapoznać się z historią miasta i okolic, zobaczyć replikę chorągwi spod Grunwaldu czy kopię przywileju lokacyjnego miasta. Zwiedzanie muzeum to również okazja do zapoznania się z zabytkowymi wnętrzami, w których zachowały się dawne elementy architektury i wystroju. Jedna z wystaw w ratuszu poświęcona jest światowej sławy chirurgowi Ludwigowi Rydygierowi. Podczas studiów słuchał on wykładów u największych autorytetów tamtych czasów i zainteresował się chirurgią, ginekologią i okulistyką. Prowadził on w Chełmnie prywatną praktykę, w której przeprowadził słynną operację zespolenia żołądka z dwunastnicą. Życie i działalność Ludwika Rydygiera ilustrują dokumenty, fotografie, publikacje oraz sprzęt medyczny. Z tyłu ratusza znajduje się pręt chełmiński, czyli taki średniowieczny wzorzec długości. Długi na ponad 4 metry dzielił się na mniejsze jednostki: stopy, łokcie i kroki. W dawnych czasach, gdy miary nie były ustandaryzowane, trzeba było dostosować się do lokalnych realiów i obowiązujących w danym miejscu jednostek miary i wagi. I tu pomagał pręt chełmiński. Kupcy przybywający do miasta mogli nim zmierzyć na przykład długość kupowanego sukna, mając gwarancję, że pomiar jest dokładny. Poza tym służył on także do wyznaczania szerokości ulic w średniowiecznym Chełmnie. Jak już jesteśmy we wzorcowym mieście założonym przez zakon krzyżacki, warto zapoznać się także z innymi budowlami, które licznie stawiali na tych terenach. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych Chełmna jest tworzony od 2008 roku Park Miniatur Zamków Krzyżackich. Prezentuje on tradycyjne budowle zakonne, które w XIII wieku utworzyły niezwykle trudną do zdobycia sieć warownych zamków. Po upadku zakonu obiekty te przejmowane były przez Polaków lub też popadały w ruinę, tak iż niektóre trudno jest nawet zlokalizować. Obecnie park liczy 9 miniatur zamków. Na terenie Starego Miasta w Chełmnie znajdziecie kilka, praktycznie niezmienionych od czasów powstania, gotyckich kościołów. Oprócz fary nie pełnią już one dziś funkcji sakralnych, jednak są znakomitym przykładem, jak założenie dobrze prosperującego miasta na pogańskim terenie przyciągało nie tylko osadników, ale też zakony chrześcijańskie pragnące krzewić wiarę. Zakon dominikanów przybył do Chełmna tuż po pierwszej lokacji i w 1233 roku rozpoczął wznoszenie kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, które trwało blisko 100 lat.
W drugiej połowie XVII wieku kościół całkowicie przebudowano, tworząc z niego czteroprzęsłową bazylikę. Po rozbiorach i kasacie klasztoru kościół przekazano gminie ewangelickiej, która zaadaptowała go dla swoich celów. W posiadaniu gminy kościół pozostawał do końca II wojny światowej. Chociaż z zewnątrz prezentuje się dość ponuro, to jego wnętrza kryją piękny ołtarz z XVIII wieku, wzorowany na ołtarzu głównym kościoła mariackiego w Toruniu. Warto także zwrócić uwagę na rokokowe stelle i ambonę z personifikacją 4 kontynentów. W podłodze prezbiterium znajduje się płyta nagrobna z 1360 roku, przedstawiająca pierwszego biskupa chełmińskiego, Heidenryka. Biskup ten jako legat papieski ochrzcił i koronował pierwszego i jedynego króla Litwy, Mendoga, w 1263 roku. Kościół pod wezwaniem świętego Jakuba Starszego i świętego Mikołaja zbudowano dla sprowadzonego w 1258 roku zakonu Franciszkanów, w rękach którego pozostawał do kasaty w 1806 roku. Jego budowa trwała od XIII do XVI wieku, kiedy to nadano mu ostateczny kształt pseudobazyliki. Po kasacie zakonu jego wyposażenie zostało przeniesione do innych kościołów franciszkańskich, a budynki klasztorne rozebrano. Na początku XX wieku przeprowadzono generalny remont, w czasie którego kościół zyskał zachowane do dziś wyposażenie, pochodzące głównie z XIX i XX wieku. Do najcenniejszych jego zabytków należą średniowieczne malowidła figuralne, pochodzące najprawdopodobniej z przełomu XIV i XV wieku. Warto także zwrócić uwagę na neogotycki ołtarz, chór i ambonę. Gotycki kościół przyszpitalny pod wezwaniem Ducha Świętego powstał w XIII-XIV wieku z fundacji krzyżaków i podobnie jak szpital stanowił coś w rodzaju przytułku. Wzniesiono go w południowej części miasta, bezpośrednio przy bramie wjazdowej i jednej z najważniejszych ulic. Szpital istniał tu do XIX wieku, kiedy to zabudowania rozebrano, a opuszczony kościół przeznaczono na magazyn wojskowy. Nie zachowało się nic z dawnego wyposażenia kościoła, warto natomiast zwrócić uwagę na późnośredniowieczne malowidła naścienne, odsłonięte w trakcie prac remontowych, wśród nich Zwiastowanie Maryi Pannie i Ostatnia Wieczerza, oraz XVII-wieczne malowidło przedstawiające króla Dawida grającego na harfie, znajdujące się na balustradzie chóru. Chełmiński Zespół Klasztorny jest trzecim klasztorem cystersek na ziemiach polskich. Powstał w 1266 roku. W pierwszej połowie XV wieku cysterki opuściły klasztor, a objęły go benedyktynki. W 1822 roku nastąpiła kolejna zmiana i klasztor objęły siostry miłosierdzia, które prowadzą go do dziś. W skład kompleksu klasztornego wchodzą zabudowania szpitalne i klasztorne, ogrody oraz zlokalizowany wzdłuż północnego ciągu kościół. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.